Cześć, ten dzisiejszy krótki odcinek jest właściwie odpowiedzią na jeden z komentarzy, które dostałem ostatnio. Chodziło o pytanie, w jaki sposób w takiej starej radzieckiej maszynie do szycia tuła z przełomu lat 50. i 60., ta akurat pochodzi z 58 roku, w jaki sposób w takiej maszynie podłączyć przewody. Chodzi o maszynę, w której po prostu te przewody zostały kiedyś przez kogoś obcięte, no i trzeba założyć nowe. Ja też kilka lat temu do tej maszyny zakładałem nowe przewody, oryginalne były po prostu już uszkodzone, cała izolacja zaczęła na nich pękać. Założyłem takie przewody w oplocie, współczesne, ale stylizowane powiedzmy na takie, jakie oryginalnie się tutaj znajdowały. Aczkolwiek przepraszam bardzo, bo w tym nagraniu, które kilka lat temu robiłem, nie jest to bardzo dokładnie pokazane, w każdym razie nie widać tam bardzo dokładnie, w jaki sposób te przewody są połączone w kostce przyłączeniowej i to po prostu chciałbym dzisiaj w tym zupełnie ponadprogramowo i poza jakimikolwiek planami zrobionym odcinku pokazać, uzupełnić. O, tutaj mamy już widoczną tę dolną część maszyny. Nawiasem mówiąc, przepraszam, ona pochodzi z roku 59, a nie 58, tak jak wam chyba wcześniej powiedziałem. Do maszyny podłączone są dwa przewody. Tutaj po waszej prawej, a po mojej lewej stronie wchodzi ten przewód zasilający, który jest podłączony do gniazdka sieciowego. Natomiast tutaj po mojej prawej, a waszej lewej stronie wchodzi ten przewód, który jest podłączony do regulatora obrotów, do nożnego regulatora obrotów, w cudzysłowie pedału. Nawiasem mówiąc, w oddzielnym odcinku obejrzymy sobie dokładniej konstrukcję tego regulatora obrotów. On jest bardzo fajny, z takim starym rezystorem węglowym, ale to jest temat na oddzielne nagranie. W każdym razie dwa przewody, przewód zasilający, przewód idący do regulatora obrotów i one są tutaj połączone z przewodami już prowadzącymi dalej wewnątrz maszyny za pośrednictwem tej kostki przyłączeniowej i zaraz ją sobie obejrzymy. Ja ją nawet troszeczkę odkręcę, żeby móc ją wysunąć, bo w ten sposób nie będzie tutaj wiele widoczne. Ok, kostkę troszeczkę wysunąłem, odkręciłem tutaj na środku dwie śrubki, którymi ona jest przymocowana do korpusu maszyny i myślę, że teraz powinno to być dosyć dobrze widoczne. Czyli jeszcze raz, ten przewód, za który teraz trzymam, to jest przewód przyłączeniowy. On jest dwużyłowy, tutaj wychodzą te dwie żyły z niego, niebieska i brązowa. No i zobaczmy, z jakimi przewodami one są połączone. Ta niebieska żyła, wszystko jedno, można je tak, można je na odwrót podłączyć. W każdym razie tutaj ta niebieska żyła wchodzi do kostki przyłączeniowej i z drugiej strony jest połączona z dwoma przewodami. Jeden z tych przewodów prowadzi tutaj do silnika, a drugi z tych przewodów prowadzi tędy do wyłącznika lampki w maszynie. W cudzysłowie do takiego, potocznie mówiąc, pstryczka. Natomiast tutaj mamy tę drugą brązową żyłę z przewodu zasilającego i ona jest poprowadzona tutaj do tego styku w kostce przyłączeniowej. I teraz tak, z drugiej strony ona łączy się z drugim tym przewodem prowadzącym tędy do lampki i wracającym tutaj do tego wyłącznika lampki. Czyli w momencie, kiedy włożyliśmy wtyczkę do gniazdka, mogliśmy przy pomocy tego wyłącznika włączać i wyłączać lampkę w maszynie. Zresztą zaraz to sobie później obejrzymy. Ale jest tutaj jeszcze jeden, ta brązowa żyła z drugiego z naszych przewodów, która też łączy się tutaj z tą brązową żyłą z przewodu zasilającego. I to jest żyła idąca od tego przewodu prowadzącego do naszego nożnego regulatora obrotów. Z tego przewodu od nożnego regulatora obrotów wychodzi jeszcze ta druga niebieska żyła podłączona tutaj na środku do kostki przyłączeniowej i ona z kolei łączy się z drugim przewodem prowadzącym do silnika. O, tutaj zrobiłem jeszcze troszeczkę lepsze powiększenie, może tutaj będzie to widać, ale to jest właściwie cała filozofia. Ten przewód z regulatora obrotów, z nożnego regulatora obrotów, jedna żyła połączona z jedną żyłą z przewodu zasilającego i z jednym przewodem idącym do lampki, druga żyła połączona z jednym z przewodów idących do silnika, no i przewód zasilający, jedna żyła połączona, tak już jak powiedziałem, z tą jedną żyłą z przewodu prowadzącego do regulatora, druga połączona z drugim przewodem idącym do silnika i z drugim przewodem przez wyłącznik idącym
do lampki. Ja tę kostkę teraz ponownie przykręcę w obudowie maszyny i zaraz zobaczymy, czy to wszystko prawidłowo działa. Tutaj nawiasem mówiąc, będziemy musieli do tej maszyny wrócić, bo pękła tutaj sprężyna, widoczna tutaj z tej strony, która zamyka, włożę tutaj szpulkę do środka, która trzyma tutaj to całe czółenko. W tej chwili nie można tego zamknąć i zablokować. Na szczęście mam w innej starej maszynie Tua, która jest na części, mam tę sprężynę na wymianę. Tu trzeba będzie po prostu odkręcić dwie śruby i ją tutaj przymocować. Nie musimy jej dorabiać. Wykorzystamy taką oryginalną sprężynę i wtedy będzie można to czółenko tutaj w maszynie zamontować. W tej chwili nie dałoby się nią pracować. Także to trzeba będzie przy okazji, bardzo prosta naprawa, ale też to przy okazji zrobimy. Na razie to tak zostawiam, zamykam. No i zobaczmy teraz, czy w ten sposób podłączona maszyna działa. Tutaj nawiasem mówiąc jest to ułamana część sprężyny, czy blokady trzymającej czółenko, właśnie to, co trzeba będzie wymienić. Podłączam tę wtyczkę do listwy zasilającej, takiej starego typu. Włączam sobie zasilanie, nawet zapaliła się od razu lampka, mogę ją tutaj włączyć, wyłączyć, zostawmy ją na razie włączoną. No i sprawdźmy teraz, na razie nic się nie dzieje, sprawdźmy, czy przy pomocy tego regulatora nożnego będziemy w stanie maszynę uruchomić. To działa, ale mam wrażenie, zobaczcie, maszyna rusza właściwie już w końcowym momencie, jak ten regulator jest wdepnięty praktycznie do oporu. I ona już rusza właściwie z maksymalną prędkością. To znaczy nie mamy tutaj tej płynnej regulacji. Nie mamy tutaj płynnej regulacji obrotów silnika. Prawdopodobnie, tak przypuszczam, tutaj znajduje się taki duży rezystor węglowy, w którym są takie malutkie, nie wiem, przypominające trochę jakieś pastylki, takie węglowe płytki. I one niestety z biegiem czasu potrafią się połamać, pokruszyć i on traci swoje właściwości. No nie wiem, albo to będziemy naprawiać, albo na razie zostawimy to w ten sposób, ale w każdym razie przy jakiejś okazji warto będzie sobie konstrukcję i zasadę działania takiego regulatora nożnego obejrzeć, a może spróbujemy to naprawić, albo spróbujemy tutaj zastosować jakiś regulator troszeczkę innego typu. Dobra, to jest właściwie wszystko. Bardzo Wam dziękuję za ten taki troszeczkę dodatkowy, króciutki odcinek, który tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jest odpowiedzią na jeden z komentarzy. Chciałem tylko krótko pokazać, przepraszam, wyłączę tutaj zasilanie. Chciałem pokazać, w jaki sposób takie przewody 2 do maszyny Tua w środku można podłączyć. Tak jak już powiedziałem, czynność prosta, ale wymagająca pewnej ostrożności, żeby wszystko to było dobrze podłączone. Aha, przepraszam, zapomniał, padło też w komentarzu pytanie, skąd wziąć taką wtyczkę, którą można tutaj do tego regulatora nożnego podłączyć. To jest bardzo popularny rodzaj wtyczek takich do przewodów dwużyłowych, stosowanych też na przykład w jakichś urządzeniach elektrogrzejnych. Nie wiem, tutaj mam na przykład taki przewód praktycznie z identycznego typu wtyczką. Nie wiem, być może też radziecką. Tu są chyba troszeczkę inne oznaczenia producenta, ale wtyczka jest praktycznie dokładnie taka sama i można by ją tutaj bez problemu wykorzystać. Także no, gdzieś tam na jakichś portalach aukcyjnych na pewno tego typu wtyczki można dostać. A jeżeli ona na przykład jest, tak jak tutaj już z przewodem, to wystarczy tę wtyczkę usunąć i mamy praktycznie gotowy przewód, który możemy w takiej naszej maszynie Tua wykorzystać. Aha, no i padło jeszcze w innym komentarzu też jedno pytanie dotyczące tej maszyny, ale przyznaję, że tutaj nie jestem pewien. Chodziło o to, że maszyna właśnie jakaś taka stara, znaleziona w domu, pewnie jeszcze po dziadkach, podczas pracy nawija szpulkę. Przyznaję, że nie jestem pewien. No, mechanizm nawijania szpulki znajduje się tutaj z tyłu. Natomiast jeżeli chodzi, o tę szpulkę tutaj w czółenku.
to przyznaję, że też nie jestem pewien. Może po prostu jest ona odwrotnie tutaj założona. Ja w opisie tego nagrania zamieszczę link do instrukcji obsługi tej maszyny, instrukcji po polsku, oryginalnej, która była dołączona do tej maszyny z 1959 roku i tam można sobie dokładnie zobaczyć, w jaki sposób te szpulki powinny być zakładane, w jaki sposób nawija się tę maszynę. Może to okaże się pomocne w takiej sytuacji. Bardzo Wam dziękuję. Z tą maszyną Tua na pewno się jeszcze wiele razy spotkamy. Wymienimy tutaj tę blokadę trzymającą czułenko. No, zrobimy też filmik, bo o to też kilka osób prosiło o nawijaniu nitek w tej maszynie. No i próby szycia. Ja przyznaję, że sam bardzo chętnie popróbuję sobie, jak się tą maszyną szyje, bo jak na razie była ona u mnie w domu tylko takim eksponatem dawnej techniki, ale w ostatnich latach przynajmniej nie była praktycznie używana. Cześć i do zobaczenia następnym razem.